Czy masz czteropak na brzuchu? Albo czy umiesz na jakimś instrumencie muzycznym grać? Bo ja nie. Nie mam ani czteropaka, paku, ani nie umiem na żadnym instrumencie grać. A dlaczego? Dlaczego? To nie dlatego, że nie chciałabym. Chciałabym mieć umieśniony brzuszek. Chciałabym umieć grać, na przykład zaczynałam kiedyś grać na gitarze, ale nie umiem do dzisiaj. I o co chodzi? Czy to jest tak, że to nie jest mi dane, w życiu tego nie mogę osiągnąć? No otóż nie. Ale jaki jest sekret? Jaki jest sekret? Bo często służy to nam jako wymówka. No nie udało się, próbowałam, nie udało się. Nie dane mi to jest po prostu. Ale jeśli porównamy to do na przykład nauki muzyki, to najpierw trzeba nauczyć się na pamięć nut. Każdy to wie, prawda? Oczywiste. Następnie należy powiązać je ze sobą przy pomocy melodii i rytmu. Jak się nie gra na żadnym instrumencie, to tak blado się rozumie termin melodia i rytm. Ale do rzeczy. Melodia i rytm utrwalane są w umyśle poprzez ich powtarzanie. Zauważ, że muzyk musi nieustannie powtarzać daną melodię, zanim ją opanuje. Jak sobie teraz pomyślę o dzieciach uczących się na przykład gry na pianinie, to one godzinami muszą ćwiczyć, żeby jakiekolwiek postępy robić, sukcesy, czy nawet i profesjonalni pianiści, oni też godzinami powtarzają te różne sekwencje, nuty i melodie. Dzięki powtarzaniu nuty się scalają ze sobą i powstaje muzyka. I to jest klucz do tego, do takich naszych celów, jak na przykład czteropak. No nie da się czteropaka wyrzeźbić w 5 minut, nawet w jeden dzień. Nie da się nauczyć grać na jakimś instrumencie, na przykład na gitarze w jeden dzień. Tu trzeba powtarzać i powtarzanie jest kluczem. Tak samo odnosi się to do nawyków. Można niepożądane nawyki przełamać, albo też można nowy nawyk sobie wyrobić. Ja na przykład jestem sobą, czyli byłam sobą, powiedzmy, taką osobą, która nie funkcjonuje rano, rano jest nieprzytomna, natomiast wieczorem, pod wieczór się rozkręca. Ale w którymś momencie pomyślałam sobie, że chciałabym mieć ranki dla siebie i robić w tym czasie, wygospodarować rano czas na robienie rzeczy, które są dla mnie istotne, bo po południu na nie nie mam czasu, nie bardzo wierzyłam, że to się uda, ale kiedyś usłyszałam, jak to zrobić i to zrobiłam. I od 5 lat jestem rannym ptaszkiem, ja sowa. Także nawet tak głęboko zakorzenione nawyki, jak bycie śpiochem, można przełamać, można to zmienić, ale do tego kluczem jest powtarzanie, repetition. No wszyscy, którzy cokolwiek w życiu osiągnęli, jakieś, czy finansowo, czy naukowo, czy jakiekolwiek duże czy mniejsze sukcesy odnieśli, to wszyscy ci ludzie musieli powtarzać. Nie wolno się zrażać po jednym, 2 razach, bo to o niczym nie świadczy. Tak samo jak dziecko nie nauczy się chodzić, jak się je postawi. No, ono musi się kilka razy przewrócić, podnieść. Muszą się wzmocnić mięśnie, kości troszeczkę też przystosować. I to po prostu trwa, ale to nie chodzi o to, że to trwa. Chodzi o to, że to ma być też aktywne, że trzeba powtarzać. I kiedy zrozumiałam tą prawdę o powtarzaniu, okazało się, że ja mogę rano wstawać, że to nie jest tak, że nigdy nie będę rannym ptaszkiem, że to jest absolutnie nieosiągalne, ewentualnie osiągalne tylko wtedy, kiedy mam duży mózg, bo na przykład samolot na wakacje odlatuje bladym świtem, ja muszę być o 4 rano na lotnisku. Nie, to można poprzez powtarzanie, można uczynić to nawykiem, można to oswoić i można to wręcz polubić, bo jak już to jest nawykiem, na początku to oczywiście boli, ale jak już jest nawykiem, bo przez powtarzanie się stało nawykiem, to już nie boli, to już wtedy staje się przyjemnością. Także bardzo Ci polecam nie ulegać strachowi, brakowi wiary w siebie. Nie, to jest kwestia tego, ile tych razy się powtórzy. I zachęcam Cię przy okazji do przeczytania książki, z której właśnie Ci zacytowałam o tym powtarzaniu, jak ono jest bardzo ważne. A to jest książka Napoleona Hilla, Przechytrzyć diabła, z podtytułem Sekret wolności i sukcesu, bo kiedy masz nawyki, przełamiesz te niepożądane, to się stajesz człowiekiem wolnym
i jesteś na drodze do sukcesu. A teraz naciśnij tu i szybciutko zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam Cię serdecznie.